Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Tam jest twoja, tam jest moja, tam jeszcze jest twoja ewentualnie. Bo są trzy. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu. Ja znowu będę się sugerował moim telefonem. Tak więc ja tutaj mam przygotowany w ogóle taki wstęp. Zapisany, na pamięć się nie nauczyłem. Nie? Nie, więc możesz posłuchać. W wędkarstwie często widzimy tylko wynik, jedną tabelkę, jedno podium, jedno zdjęcie z pucharem, a bardzo rzadko widzimy drogę, presję i cenę, jaką się za to płaci. Dzisiejszy odcinek jest właśnie o tym, o sporcie, spławiku, kadrze narodowej, mistrzostwach świata, ale też o byciu kobietą w środowisku, które nie jest zawsze łatwe. Moim gościem jest Patrycja Pawlikowska, czy Patrycja Pawlikowska-Bobrowska? Obojętnie. A jak się posługujesz? Jak się, obojętnie? Łatwiej mi jednym nazwiskiem. Dobra, czyli Patrycja Pawlikowska, Tak. zawodniczka, reprezentantka kraju i konsultantka Preston Innovations. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. No i dobra, ładny wstęp. No, w szoku jestem. Powiedz mi tak, zaczniemy sobie, bo generalnie jakby przejdziemy sobie pewnie przez całą historię Patrycji od początku wędkarstwa, jak to się zaczęło i mam nadzieję, że może jakieś ciekawe historie różne Patrycja dla nas będzie tutaj miała. Patrycja, Tak. Gdybyś miała dziś z całym doświadczeniem, kadrą, tymi mistrzostwami świata i Grand Prix Polski za sobą powiedzieć, kim jestem w wędkarstwie, jakby to brzmiało? O Boże. To jest ciekawe pytanie. Jakby to brzmiało? No na pewno jestem bardziej odważna, więcej na pewno rzeczy wiem, samodzielna przede wszystkim. No bo jak się zaczynało, to się korzystało z pomocy gdzieś tam osób, wsparcia. Też nie było wtedy jeszcze, jak ja zaczynałam, tego internetu, tego jak jest teraz. Ludzie mają dostęp naprawdę do wszystkich jakichś baz wiedzy, żeby się rozwijać. Także przede wszystkim myślę, że samodzielna, odważna, nie boję się ryzykować gdzieś tam, bo tak naprawdę niby wędkarstwo się wydaje takie mega spokojne, takim spokojnym sportem, hobby, ale czasami trzeba podjąć ryzyko, coś inaczej podać, zaryzykować swoim wynikiem tak naprawdę i albo wypali, albo nie. No wiadomo, skutki jakby są różne. Niemniej, no przede wszystkim samodzielna, odważna i czy coś jeszcze mogę sobie powiedzieć? Nie będę mówić, że najlepsza, bo nie czuję się tak generalnie, więc... Ale na pewno kochająca wędkarstwo. Super. Twoja historia z wędkarstwem zaczęła się wcześniej, nie? Tak. Od... Pierwsze moje zawody były w 2010... Ale taka historia taka z wędkarstwem, takim w ogóle O wędkarstwem. Jezu, to ja byłam, jeszcze nie wiem, ledwo chodziłam, to ja już bambusa miałam swojego pierwszego, pamiętam, dostałam z takim wielkim oczkiem na końcu, takim srebrnym, nie wiem z czego to było, z jakiejś pewnie stali czy z czegoś, ten bambus był i u dziadka na stawku, bo na podwórku mieliśmy stawek, taki nieduży, no i tam zawsze u niego sobie łowiłam po cichu. On mi nie pozwalał, bo ja jeszcze nie umiałam wyhaczać tych ryb, więc te ryby to były trochę cierpiały w tym stawku, jak ja je tam tarmosiłam generalnie. Ale właśnie ten bambus to była moja pierwsza wędka. Też nad Wisłę pamiętam mnie dziadek z tatą zabierali często, bo dużo nad Wisłą łowili, bo tak naprawdę no, mieliśmy, no nie wiem, z 500 metrów do Wisły po prostej. I na tego bambusa moje pierwsze babki wtedy łowiłam. Boże, jakie one były brzydkie, pamiętam. I są do dzisiaj, już dawno nie złowiłam babki. No ale tak się zaczęła moja przygoda i gdzieś tam, jak byłam jeszcze takim dzieckiem, to mi mówili właśnie, że no, wystartujesz w swoich pierwszych zawodach kiedyś i w ogóle i coś tam, a ja tak, no fajnie. Zawsze lubiłam rywalizację, nawet w szkole, w sensie, że nie było to chore jakby z mojej strony, ale lubiłam gdzieś tam, czy dostać, nie wiem, lepszą ocenę w jakimś konkursach, tak, czy coś, więc właśnie ta rywalizacja, te zawody bardzo gdzieś tam siedziały mi w głowie i pamiętam właśnie, że w końcu wystartowałam i nawet je wygrałam generalnie. Pamiętam, że to było pierwsze zawody jakieś tam kołowe jeszcze. Ile miałeś lat? Boże, 2010 rok, to ile miałam? 11. 16 lat temu, 11 okay. lat. No 10-11 tak w sumie, bo to było I co, chyba i wtedy przestało to być już taką zabawą? Już tak się wkręciłaś na maksa? Generalnie wtedy byłam z dziadkiem na tych zawodach, pamiętam czy ja nawet tyczką wtedy nie łowiłam, pamiętam, tylko batem. Jeszcze miałam taką, chociaż jak i tak na tamte czasy to był poważny sprzęt, nie to, że jakieś krzesło miałam, tylko taką platformę. Osobno był taki stołek, pamiętam, się stawiało i się na nim siedziało. I tym batem łowiliśmy tutaj w sumie niedaleko
w Kobylej Kępie na tym kanale i generalnie łowiłam takie płotki, pamiętam, wygrałam. To wszyscy, Boże, wschodzący talent i w ogóle jak te dziadki tam generalnie, żeby mnie zmotywować. I tak się w sumie gdzieś tam zaczęło, chociaż nie myślałam, że pójdzie to aż do takiego stopnia, że gdzieś tam, nie wiem, będę Polskę reprezentować. Chociaż no jakby nie powiem, że duży czynnik ma to, jakich ludzi spotykasz na swojej drodze, tak? Zresztą jak w każdej jakiejś dyscyplinie sportowej, jakimś hobby czy coś. Także no ja miałam szczęście, że poznałam wielu fantastycznych ludzi, którzy mi to pokazali, wprowadzili mnie, bo wiadomo, dziadek no miał wiedzę i tak sporą ma do dzisiaj, jak na tamte czasy i na to wszystko, że gdzieś był takim zawodnikiem bardziej kołowo-okręgowym. Pokazał mi, nauczył mnie wszystkich podstaw gdzieś tam. No to zapoczątkowanie było w sumie w 2010 startowałam w pierwszych zawodach, a rok później już w Mistrzostwach Polski pierwszych startowałam. Tak było, pamiętam. Czy miałeś 12 lat? Tak, 12 lat. No nie poszło mi tam najlepiej. Tak. Dziadek na mnie krzyczał, że w ogóle nic nie umiem, że co ja w ogóle robię, a mnie tak stres, słuchajcie, zżerał, że generalnie no jakby no ja... No ale właśnie, czy w domu była ta presja wyników, czy raczej to było bardziej tak Była. czysto zajawkowo? Trochę była, Okay. była. No i w pewnym momencie nawet było tak, że już gdzieś tam ja zaczęłam się trochę zrażać do tego, bo no było parcie, nie? Jakieś takie na ten wynik. Może nie w kole, ale jak już przyszły te zawody właśnie takie ogólnopolskie, no to była presja, nie? Wydaje mi się, że to nie była ani jakaś chora ambicja czy coś, tylko mój dziadek ogólnie taki z natury jest, trochę nerwowy. Ja też mam trochę takie ADHD po nim i gdzieś tam on to z dobroci mi się wydaje, że chciał, nie? Wiecie o co chodzi, że to nie było tak, że on mnie celowo tam ochrzaniał i w ogóle, tylko po prostu no chciał dobrze, żebym jak najlepiej ja też wypadła w tych zawodach. No widać, że mu zależało, poświęcił sporą część też swojego życia na wyjazdy ze mną i czas przede wszystkim, cierpliwość, nerwy, chociaż no nasze drogi się finalnie rozeszły, bo gdzieś tam już chyba sam stwierdził, że no przerosłam go, jak gdzieś tam i umiejętnościami i wiedzą i teraz sobie spokojnie, teraz on mnie pyta, co ma wrzucić do wody, a nie ja jego generalnie, także, ale mamy nadal relacje, gdzieś tam wspieramy się razem, więc fajnie. A jakbyś miała tak jeszcze powrócić do Twoich pierwszych zawodów, tak jak miałaś 11 lat, to już wtedy ta presja była taka na Tobie wywoływana? Czy bardziej te pierwsze zawody były takie czysto zajawkowe, sprawdzić, zobaczyć? Czy w ogóle ja będę chciała, gdzieś tam ode mnie należała decyzja, czy ja dalej chcę w to iść, czy nie? No i gdzieś tam, no wiadomo, zwycięstwo sprzyjało, nie? Chyba nawet nie wiem, czy ja nie byłam jedna w swojej kategorii, to nie jest ważne, ale ograłam tam paru tych tam seniorów, weteranów, już nie pamiętam, bo to tam nie było... jakieś mieszane, tak? Tak, bo to były takie zawody kołowe generalnie w Stegnie jeszcze pamiętam, właśnie koło Stegna to organizowało i w sumie no podejrzewam, że gdybym była ostatnia, to może bym dzisiaj tu nie siedziała. No nie, ale wygrałam, więc fajnie, udało mi się coś złowić, nie zeszłam na zero, więc no i tak się zaczęło, no po prostu. No i dobra, a powiedz mi, a pamiętasz swoje pierwsze wygrane zawody w ogóle? No właśnie te. A dobra, okej, ale takie jakby, wiesz o co chodzi, w sensie nie takie poważniejsze, takie nie? poważniejsze. No to pierwsze moje takie poważne zawody, które zapamiętałam, no wiadomo, były jakieś tam mistrzostwa okręgu, coś tam po drodze, zawody okręgowe, ale pierwsze moje w ogóle takie największe osiągnięcie, którego nie udało mi się do dzisiaj powtórzyć, to był złoty medal Mistrzostw Polski w 2012 roku, więc zaledwie 2 lata później byłam mistrzynią Polski w kadetach, generalnie w tej najmłodszej kategorii, nie? Kadety, najmłodsza kategoria. Tak. I no pamiętam, że chyba wszyscy byli w szoku, nawet ci, co gdzieś tam startowali ze mną, bo ja w sumie byłam, rok wcześniej były chyba w Oświęcimiu Mistrzostwa Polski tych młodzieży, jakby tych młodych zawodników. Boże, to tragedia, tam to mi strasznie poszło, nie wiem, no ostatnia nie byłam, ale no szału nie było generalnie, nie wiem, no na pewno chyba za połową stawki gdzieś byłam i pamiętam jak wtedy jeszcze świętej pamięci Stanisław Wolicki był trenerem właśnie kadry kadetów i ja wtedy no nie wiedziałam, kto to jest i on tak podszedł, stanął za mną na tych pierwszych moich zawodach, na tych pierwszych mistrzostwach Polski i mówi, no
tutaj widać zapał zawodniczki w ogóle. Tak się zestresowałam, że chyba nawet wędkę połamałam. Naprawdę, no taki to był dla mnie stres, że mówię, Boże, trener kadry, jak to w ogóle i jak to będzie. No trzeba się pokazać z jak najlepszej strony, no to się super pokazałam, nie? Także było śmiesznie. No ale rok później zostałam mistrzynią Polski. Co ciekawe, w ogóle no w okręgu, wszędzie, no tutaj gdzieś w okolicy to był szok, bo inną taką osobą, która w okręgu gdzieś elbląskim na naszym tutaj terenie zdobyła takie medale w tamtym czasie, to był właśnie Marcin Gryga i on właśnie ze swoim tatą, oni tak nas wprowadzili, z nimi byliśmy, więc tak naprawdę tam pan Grzesiu wszystko, całą taktykę mieszał, towar i tak dalej, więc dzięki niemu jestem tą mistrzynią Polski, można powiedzieć, w głównej mierze, bo wszystko dzięki niemu, no towar to bardzo duży procent sukcesu, co się wrzuca do wody. No i pamiętam, pierwsza moja kąpiel, bo mistrz Polski jest kąpany, dziadek też, aż do mułu wpadł, bo tam to na Szymanowicach było, jeszcze na tych płotkach i pamiętam, w pierwszy dzień wygrałam i w drugi dzień idę do wagi, daję te ryby swoje z dziadkiem, a ja mam dziurę w siatce. No taką niedużą, no i ta płotka jedna tak wystawała przez tą dziurę. No i powiem Wam, że ja chyba wygrałam ten sektor, bodajże w drugi dzień o dosłownie 20 gramów. Chyba tam była taka minimalna różnica, a jakby mi jeszcze ta płotka uciekła, to nie byłabym tą mistrzynią Polski, nie? Także nie udało mi się do dzisiaj powtórzyć złotego medalu z Mistrzostw Polski. Inne tak, ale złota nie, w innej kategorii chociażby. Ale może jeszcze się uda. Może jeszcze się uda, aż taka stara nie jestem, nie? A kiedy zaczęłaś startować w Grand Prix Polski? Właściwie, Boże, naprawdę nie pamiętam, ale wydaje mi się, że od tego 2012 roku to się zaczęło. Tak, to były moje pierwsze w kadetach, zaczynałam. Potem 2013 rok, tak, w 2012 zaczęłam. W 2011 miałam pierwsze Mistrzostwa Polski, co tam popłynęłam. I też w Grand Prix Polskim mi tam szałowo chyba nie poszło w tym 2012 roku. Czyli co, miałeś 12 lat i już startowałeś w Grand Prix Polski? Tak, już startowałam w tych kadetach właśnie. Nie pamiętam, która byłam. Dobra, bo Grand Prix Polski też ma podział jakby na kategorie wiekowe. Tak, tak. To było wtedy do 14 lat. Teraz jest zmieniona kategoria, że jest do 15, nie? Gdzieś tam w FIPSED-zie to zmienili. Także miałam wtedy ile? 13 lat, tak? I jak miałam już 14 lat, właśnie byłam ostatni mój rok, czyli to był 2013, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 2013, to pojechałam na swoje pierwsze Mistrzostwa Świata do Francji, pamiętam. Nawet byliśmy w Disneylandzie, nas zabrali. No, szałowo nam tam nie poszło, ale co ciekawe, w pierwszy dzień była tam taka ulewa, w ogóle to był taki rzeka, kanał, nie pamiętam, tam w ogóle nurt wody się zmieniał i było tam tak, że w pierwszy dzień była taka ulewa potworna i tam w ogóle były bardzo wysokie, długie topy było trzeba mieć. I ja, no jako dziecko tak naprawdę, tak, no jakby tymi topami, no ciężko mi było operować. I jeszcze ciężkie zestawy było trzeba mieć na tych topach, więc te oliwki, to wszystko, ja obijałam tymi oliwkami o te topy. Jak tu trzymałam, to mi ta oliwka obijała. No to w sumie miałam chyba 5 tych topów, tam były 6-elementowe, pamiętam, 6-elementowe i miałam 4 topy, bo gdzieś tam, pamiętam, pożyczaliśmy jeszcze elementy, bo no, topy nie są 6-elementowe, z reguły są 5, tak, 4-5-elementowe. To były moje jedyne 4 topy na tą wodę i połamałam wszystkie na tej turze i jest gdzieś nawet zdjęcie w internecie, jakby ktoś się zagłębił, na blogu chyba Darka Ciechańskiego jeszcze, bo on wtedy z nami był, jak tu mi lecą łzy jak grochy. Ja już powiedziałam w połowie zawodów, ja nie chcę, niech mnie zmieni rezerwowy, bo wtedy był rezerwowy też z nami taki Mateusz i w sensie on był rezerwowym na tych zawodach i ja mówię, nie, niech on wejdzie za mnie i coś tam, a chyba pan Darek się mnie pyta, ale na co on ma łowić, jak ty wszystko połamałaś, nie? Ale już tak rozładował atmosferę, mówi, nie rycz i w ogóle coś tam. I jakoś tam na taśmę izolacyjną te topy posklejaliśmy teleskopowo. No i skończyłam, nie wiem, 7 w sektorze, 8, coś takiego, no przedostatnia bodajże, bo wtedy było mało tych reprezentacji. Co ciekawe, też wtedy we Francji poznałam i mam gdzieś zdjęcie z Alanem Scotthornem, swoje pierwsze. Dużo w ogóle znajomych gdzieś tam z Portugalii. Przede wszystkim kontakt mam do dzisiaj właściwie z nimi. No ogólnie z innych krajów też, tak, które tam były.
No i w drugi dzień, mimo wszystko, bo właśnie ten Mateusz, co był rezerwowym, coś miał jakiś problem z nadgarstkiem wtedy. I no na drugi dzień, mimo że no nie chciałam łowić, no to i tak no łowiłam, no bo on był kontuzjowany, nie? No bo te topy takie właśnie długie tam się operowały tymi długimi wędkami. I wygrałam w drugi dzień sektor na Mistrzostwach Świata. Także, ale wtedy był uciąg, wtedy zaczęła ta woda płynąć, bo tam nie wiem, czy tam była jakaś tama taka regulująca ten jakby prędkość tej wody, ten przepływ cały i wygrałam pierwszą swoją turę na Mistrzostwach Świata. I wtedy to już w ogóle we mnie wstąpiło, super było po prostu. Medalu nie mieliśmy żadnego, niestety. Pamiętam, że Michał Kaj chyba miał 7. miejsce indywidualnie, który z nami też łowił. To i tak był super wynik, jak na Polskę, na takie początki, nie? Gdzieś tam tych kadetów. Ale no, wygrać turę na Mistrzostwach Świata, jeszcze obok siedział Włoch, który podobno był bardzo dobry, na tamte czasy już nie pamiętam, jak on się nazywał nawet. No i wygrałam z nim. Także no radość niesamowita, nie? Już nieważne, że nie było tego medalu, tego wszystkiego, ale zwycięstwo na Mistrzostwach Świata sektora, no to jest coś. I to było jak miałeś lat? 13, 14. 14. Boże, już no nie wiem, ale no coś takiego, nie? 13, 14. Tak, 14, bo to chyba był ostatni właśnie rok w kadetach, nie? Czyli ty bardzo szybko zaczęłaś generalnie tam te starty w te takiej jakiejś wyższej lidze. A powiedz mi, dlaczego takie, bo ja tego też do końca nie rozumiem, może widzowie też nie rozumieją, dlaczego na przykład tak jest, bo mówisz o Mistrzostwach Świata, że startowałaś w kadrze Polski, ale to co, to nie są tylko kobiece, tak? Juniorzy właśnie teraz no to jest do 20 lat, wtedy było do 18 i do 14 ci kadeci, czyli ci najmłodsi, to mogły być mieszane, nie? I do dzisiaj tak jest, że dziewczyny startują, nie? Teraz były przecież U20 Mistrzostwa Świata, oni mieli, Boże, w Hiszpanii chyba, nie wiem gdzie oni byli, w Hiszpanii chyba w zeszłym roku. I była też dziewczyna z nimi, nie? Normalnie, więc... Okej, ale potem już jak są seniorzy, no to jakby... No w seniorach nie, w seniorach nie są zmieszane. nie. Okay. Jedynie na klubowych mistrzostwach świata, no to mogą być mieszane, nie? Okej, rozumiem. No dobra, i co? I to chcesz mi powiedzieć, że startujesz w Grand Prix Polski od co? Od 12 roku życia? Tak. Także widziałam dinozaury. No to ty masz co? Ponad 10 lat startów w Grand Prix? Tak. Masakra. Tak. No nie, I co, no 14 prawie. I co rok w rok, tak? Bez opuszczania żadnych zawodów? No raz co COVID był, co nie było. No tak. Ale tak to nie opuściłam. Chociaż miałam już takie myśli, Boże, może czas gdzieś tam, nie wiem, zająć się takim życiem, po co te ryby, no bo de facto no w Polsce gdzieś tam, no wędkarstwo nie jest jakieś tam rentowne. Znaczy no ogólnie może się da, jakieś pojedyncze może osoby z tego żyją, ale bardzo ciężko, tym bardziej spławik, to jest taka nisza niszy i gdzieś tam mówię, Boże, może gdzieś tam jakieś studia, coś, skupić się bardziej, no nie, ale się nie da. Nie da się, tak, no niestety nie da się, także... Dobra, a pamiętasz swój jakiś najlepszy sezon, jeżeli chodzi o Grand Prix? Bo to wy też tak macie, tak jak Fidia, że dzisiaj klasyfikacja dwuletna, żeby do tej kadry się dostać, czy... W ogóle w jaki sposób jakby są nominacje do kadry? Tak. Jak mówimy o seniorach. Tak, są eliminacje, tak jak są na przykład teraz kobiety czy coś. Juniorzy i kadeci są z roku wybierani, z rocznego cyklu, no bo wiadomo, to jest taka kategoria przejściowa, więc No tak. co rok są wybierani. A kobiety, juniorzy, nie, U25 też jest rok i seniorzy są z 2 lat. Okay. Nie, na podstawie. I chyba jest tylko jedne zawody najgorsze są odpisywane, nie? Że można mieć jakąś tam wpadkę i oni odpisują te punkty najgorsze, które się zrobiło w przeciągu tych 2 lat. Ale czyli co? Czyli do 20 roku życia tak naprawdę startowałaś w Grand Prix tym takim mieszanym, tak? Tu i tu, bo był też rok, że startowałam w 2 Grand Prix Polski. Okay. W kobietach i w 20, nie? Czyli jako, bo można było też. Czyli jako tam, nie wiem, 18-latka, 17-latka mogłaś startować również Tak. I w kobietach i i w U20 tam, czy tam U18 to wtedy. Najlepszy mój rok w sumie wędkarsko, który wspominam, to chyba był 2019, tak mi się wydaje, bo wtedy nie dość, że zdobyłam, pamiętam w Oświęcimiu, Piniu, Spokojnie. Zostaw, tak, ja wiem, że ty wszystkich kochasz. W 2019 właśnie na Oświęcimiu były Mistrzostwa Polski Kobiet, pamiętam to, tam zdobyłam srebrny medal na Mistrzostwach Polski, więc no srebra nie miałam wtedy jeszcze, także do kolekcji, że tak powiem.
Potem pojechaliśmy na Hiszpanię, na Mistrzostwa Świata z Maćkiem Białdygą, wtedy był trenerem. Oczywiście było jeszcze inne osoby do pomocy, tam Arek Pawlak, Ryszard Miszczyk i wiele, wiele innych osób, które tam gdzieś pomagały przy tym całym wyjeździe i zostaliśmy mistrzami świata. I miałam okazję nie być rezerwową, więc to było niesamowite przeżycie, że 2 tury łowiłam. W pierwszej turze byłam chyba 3, a w drugiej byłam chyba 7 czy 8. Ogólnie daleko byłam. Tam losowanie, no nic tam mi nie sprzyjało w ten drugi dzień, ale mimo wszystko i tak to wystarczyło, że inni mieli tam czy lepsze losowania, po prostu lepiej byli wpasowani, więc zostaliśmy mistrzami świata. No, emocje były niesamowite. Wszyscy po prostu, ja to płakałam, jak bóbr po prostu, bo ja tak mówię, Boże, 8, zeszłam z tego kosza, oni tam poszli, jeszcze Bartek Krzyżak walczył o tego mistrza świata, pamiętam indywidualnie jeszcze, co z nami łowił i mówię, nie no pewnie nam braknie do medalu, no jak takie punkty słabe, jeszcze chyba Michał Kaj też chyba tam słabiej wypadł, też był chyba 7 czy 8, nie pamiętam. Ja mówię, nie no z tego nic nie będzie. I tak idę, taka już po prostu cała już opalona tym słońcem tygodniowym z tej Hiszpanii. Idę i mówię, i co? A oni krzyczą, jesteśmy mistrzami świata, nie? A ja to po prostu zaczęłam ryczeć, nie? Już mówię, nie, no tego to nie grali. Tego nie było w moim bingo na 2019 rok. Także to był mój pierwszy medal na Mistrzostwach Świata. Fajnie było, bardzo dobrze wspominam. I jeszcze właśnie w tym roku, jak dobrze pamiętam, to wygrałam jeszcze cykl Grand Prix Polski Kobiet, nie? Więc no wszystko po prostu sprzyjało. Medal na Mistrzostwach Polski, Świata i jeszcze Grand Prix Polski wygrane. Także bardzo fajnie, no. I ile wtedy miałeś lat? 2019 to ile to było? Okay. 20 lat. Stosunkowo niedawno. No, stosunkowo, no niedawno, 7 lat temu. No cóż, masz rację, tak, to leci szybko. No, szybko leci, no. Bliżej jestem 30 niż 20 już niestety, no. Ale stosunkowo niedawno, nie? Stosunkowo niedawno, tak. A powiedz mi, co według Ciebie, czy takie Grand Prix polskie, taki cykl tego Grand Prix lepiej weryfikuje zawodnika niż takie jednorazowe mistrzostwa? Zdecydowanie. W ogóle moim zdaniem na przykład mistrz Polski powinien być wyłaniany z całego cyklu, a nie z jednych zawodów, tak? Byłam świadkiem nieraz, że jakieś tam osoby, zawodnicy, dziewczyny, cokolwiek miały takie losowania po prostu na tych jedynych zawodach, że nikt inny, chociaż miałby nawet lepsze umiejętności, tak? Czy lepsze zaplecze ze sobą, klub, cokolwiek, wsparcie, nie był w stanie wygrać, bo po prostu było to szczęście, nie? Ten łód szczęścia. Chociaż wiem, że z drugiej strony, no, też są osoby, które startują w tych mistrzostwach okręgu raz w roku, tak? Mistrzostwa koła okręgu i Polski, że no nie każdego czy stać, okręgi też nie wszystkie finansują, więc taki cykl wyjazdów to jest też kupa kasy, nie? Dla ludzi. Więc nie wiem, może to powinno się nazywać Pucharem Polski, nie wiem, jakoś Nie tak tak. inaczej, tak? No ale jest już tak jak jest. Właśnie w zeszłym roku były Mistrzostwa Polski w Hermanowicach, to udało mi się zdobyć medal. Też tam mi w miarę sprzyjało i losowanie, i wpasowałam się gdzieś do tych ryb, chociaż moja przygoda z Hermanowicami zawsze mi coś tam brakowało, takiej kropki nad i, że byłam tam 7, jak były ostatnim razem tam Mistrzostwa Polski, więc bez medalu. Grand Prix Polski też tam koło 10 chyba miejsca, jak byłam, już nie pamiętam, także no tym razem się udało, do 3 razy sztuka. Dobra, a powiedz mi, bo co, w tym roku też startujesz na mistrzostwach? Też jedziesz na mistrzostwa? Polski? Czy Nie, czego? świata. Świata? No nie wiem, to trener wybiera, Nie nie? masz jeszcze nominacji? Znaczy nie, no nominacje kadra jest, ale i tak z tej kadry się wybiera te, które pojadą dziewczyny, nie? Czyli nie wiesz. Czyli jeszcze nie wiem, pewnie będzie wiadomo na pierwszych zawodach. Okej. Tak. No dobra. Dobra, bo tak, czyli ty na ilu mistrzostwach świata? Bo już odpuśćmy tych kadetów, odpuśćmy tych juniorów, jako dorosła, jakby z dorosłą kadrą. Z dorosłą kadrą byłam, byłam we Francji, w Serbii i w Portugalii 3 razy. Dobra. I coś pokrótce o każdym z tych wyjazdów? No, pierwsze moje mistrzostwa świata z kobietami. Wiadomo, no jak to z kobietami opinie są różne, że kobiety są ciężkie do współpracy. Wiadomo, jak to jeszcze nowa osoba gdzieś wchodzi w środowisko, to niekoniecznie wszystkie się lubią i kochają. Także niesamowity był to dla mnie stres, jak mnie dziewczyny przyjmą. Ale okazało się całkiem fajnie. Wiadomo, pierwszy dzień był taki
przyczajona taka byłam trochę, że musiałam się dopasować, ale potem już za pan brat wszystko było. No i właśnie wtedy, ogólnie jadąc na te zawody, byłam pewna, że będę rezerwową, no bo jakby rezerwową się wybiera tam dzień przed zawodami po całym tygodniu treningów, tak? Także mówię, Boże, pierwszy raz jadę, tak, bez jakiegoś doświadczenia. W sumie ostatni raz, no wtedy z Maćkiem, co byliśmy w tej Hiszpanii, mówię, no to na pewno generalnie będę rezerwową. I jakby miałam tego świadomość jadąc na te zawody i nie byłam rezerwową. Nie wybrali mnie na rezerwową, bo całkiem dobrze mi tam szło, w sensie całkiem dobrze sobie radziłam, chociaż ryb tam, pamiętam, było niewiele, praktycznie, że nic, tyle co kot napłakał. I to była ta Francja, tak? Tak, ta Francja, taki to był kanał, nie wiem do czego to porównać, taki trochę śledziowy, że takie w sumie wał, takie trzciny, wykoszona taka sucha trawa. Pamiętam, że tam było dosyć stromo i nie było tam ryb, no ale to jakby trzeba sobie radzić w każdych warunkach. No i w pierwszy dzień byłam chyba 5. Pamiętam, że Bożena Laricz mnie obstawiała w pierwszy dzień. To jest taka terminatorka, że ona jakby pozwolili kobietom ustawić kosz, to ja mówię, dobra Bożena, dawaj, to ustawimy ten kosz. Ja też się trochę stresowałam, no bo to moje pierwsze jakby takie zawody w kobietach. A ona wzięła ten kosz sama, zaczęła tam ustawiać na tej skarpie. Ja mówię, Boże, tato ma siłę, nie? Naprawdę, to jest po prostu szok. Ale obstawiała mnie. Dobrze bardzo wspominam. Cały czas mi dopingowała, tam nie wywoływała na mnie jakiejś presji, ciągle mnie tam uspokajała, jak coś nie wychodziło. Także no, skończyłam finalnie 5. w tej turze. To i tak bardzo dobrze, jak na debiut taki, nie? W tej kobiecej kategorii. I w drugi dzień wygrałam sektor też. Także ja jestem tak zwanym jednodniowcem, jakbyście zauważyli, jednodniowcem. Ja mogę w jednej turze startować, to może wygram, nie? Także wygrałam turę i skończyłam chyba 10. miejsce miałam indywidualnie i miałyśmy brązowy medal na Mistrzostwach Świata wtedy, nie? Czyli pierwszy start to taki Tak, medal. tak, także był medal, bardzo fajnie. No chyba najlepszy mój wyjazd, jak dotąd z tych 3 powiedzmy z kobietami, to ten był taki najlepszy, najlepiej go wspominam, może też dlatego, że był pierwszy. Fajna ekipa, była atmosfera, wszystko, no jakby mega, no mega i jeszcze medal do tego wszystkiego. Także tak. Potem pojechaliśmy do Serbii. W Serbii tam też było, Boże, gorąco i tak piach był, same błoto pamiętam, ale fajne łowienie było, tam i ukleje były, no różne, białoryb wszelki. Historii też było dużo podczas tego wyjazdu, śmiesznych, ale do tego wrócę. No to tam też łowiłam w oba dni, w obie tury i pierwszą turę w ogóle wygrałam całą. Miałam najwyższą 1. Znaczy, i znowu się powtarza historia, że jestem jednodniowcem. Tak, nawet chyba sandacza wyjęłam, czy jakiegoś szczupaka, już nie pamiętam, bo tam ryby są bez wymiaru na Mistrzostwach Świata, nie? Więc... Nie ma wymiaru, tak? W ogóle? Nie, chyba, że jakieś... No i właśnie, że na Mistrzostwach Świata jest tak, że możliwe, że są jakieś gatunki chronione, których nie można łowić, w sensie jakby nie można wrzucać ich do siatki, do wagi, chociaż rzadko się tak zdarza, z reguły jest tak, że po prostu wszystko idzie bez wymiaru. No i właśnie wtedy w tej Serbii złowiłam sandacza w ten pierwszy dzień. Taki nieduży, na pewno w Polsce nie miałby wymiaru, tak, ale się liczył, wygrałam tą turę. W drugi dzień byłam bodajże 8, ale pamiętam, że wtedy mieliśmy taką przykrą sytuację, że padła nam cała ochotka, tam było trzeba łowić na ochotkę i mieliśmy dosłownie po 20 ochotek na osobę. A jako, że ja nie umiem tak, w sensie nie umiem, jakby nie wiem jak to powiedzieć, ale że jedną każdą ochotkę tak po prostu dziubać, jakby ja lubię mieć pełny limit tej ochotki, który mogę mieć i sobie wybierać, a nie zastanawiać się, czy ta będzie dobra, czy nie. No i to był taki dla mnie dyskomfort potężny, że właśnie jeszcze te ukleje na drugi dzień siadły, więc jakieś pinki czy coś to w ogóle to nie działało, po prostu to była obrona, a nie atak. Także no z tą ochotką mieliśmy lipę straszną. Tam pamiętam było, że było tyle komarów, po prostu taki upał był to wszystko. No ta ochotka w ogóle chyba do nas przyjechała w niezbyt dobrym stanie, więc było ciężko ją jakoś reanimować. Ale mimo wszystko udało się. Koleżanka właśnie moja z kadry została wicemistrzynią świata indywidualną, Kamila, bo ona też pierwszy dzień wygrała sektor. A
kadra była trzecia. Miałyśmy znowu brązowy medal. okej. Tak, także fajnie to wszystko wyszło. A co do w ogóle takich ryb dziwnych, jakichś, których w Polsce by się na przykład do siatki nie wrzuciło na zawodach, to pamiętam we Francji, jeszcze wrócę do tej Francji, był z nami Ariel Górny i w drugi dzień obstawiał Bożenę. I właśnie Bożenę Larisz. I no, trenerzy mieli krótkofalówki ogólnie rzecz biorąc. No i tam wiadomo, no coś tam słyszymy, bo nie każdy trener może wejść na stanowisko na Mistrzostwach Świata. Tam 2 trenerów ma tylko te plastrony i mogą po prostu wejść na stanowisko, te, co mają kapitanów, a reszta nie, musi być za linią. Więc za linią krzyczą do mnie, co tam się dzieje, co mam robić, jakieś informacje. I słyszę na tej krótkofalówce taka cisza, no bo na tej Francji prawie tam nic nie brało i słyszę, nie uwierzycie, nie pamiętam już jak to było, że nie chcę tam kłamać, Bożena złowiła flądrę. A ja co? Na takim kanale flądrę? I Ariel. I wszyscy co na tej krótkofalówce złowiła flądrę? No niedużą, ale flądrę mimo wszystko, nie? Także no to też było takie w ogóle śmieszne, że tak rozładowało to atmosferę, bo wszyscy tacy napięci i nagle Ariel, no złowiła flądrę. Także no to było bardzo fajne. No i kolejne moje zawody, kolejne moje mistrzostwa świata z kobietami były w Portugalii. Bardzo mi się w ogóle tam podobało, jeśli chodzi o taki klimat i w ogóle państwo. Bardzo mi się spodobało, chyba najbardziej z tych wszystkich 3, w których byłam. Serbia, Francja i Portugalia. Myślałam, że będzie tam okrutnie gorąco, ale tam jest taki inny klimat w ogóle, że mimo, że tam jest powiedzmy 40 stopni, to człowiek aż tak tego nie odczuwa po prostu, bo tam wszędzie dookoła są jakieś woda ogólnie i fajnie się tam po prostu żyje. I tam no niestety gdzieś tam zajęłyśmy 4. miejsce ze stratą chyba, niby 1 punkt był straty do medalu, ale brakowałoby w sumie 2, bo nawet jakbyśmy miały zrównały się punktami, to wagą byśmy przegrały. Także no może łez wylałam wtedy, bo gdzieś tam nie poszło mi najlepiej, pamiętam. W pierwszy dzień byłam 4, to nie było jeszcze tak źle, a w drugi dzień chyba byłam 8 czy coś takiego. Więc no wystarczyło, żebym była 6 i no ale wiadomo, że każdy robi co może. No nie wiadomo, nie zawaliłam tego celowo, po prostu nie wpasowałam się tam zupełnie. Pamiętam, że Madzia Jasińska też miała swój debiut właśnie w kobietach i miała 4. miejsce indywidualnie, więc bardzo fajny wynik. Emilka, która była teraz mistrzynią świata we Włoszech, była 7. Także mimo wszystko gdzieś tam te wyniki nie były takie złe, no po prostu zabrakło nam czegoś, nie? Gdzie w ogóle z Portugalii, to nie wiem, czy Polska miała jakieś medale, nie mam pojęcia, bo aż tak historycznie dobrze się tam tym tak nie interesuje, jeśli chodzi o inne reprezentacje, no ale jak na Polskę, to i tak wynik był bardzo dobry. No szkoda, że po prostu nie było tego medalu. No emocji bardzo dużo negatywnych gdzieś tam po tych zawodach, nie? Więc sam kraj i wszystko, oprawa, wszystko fajnie mi się podobało, ale no ten wynik gdzieś tam ciążył mi przez długi czas. No jakby już się z tym pogodziłam i no trzeba żyć dalej, nie? No nie zawsze da się wygrać wszystko, no po prostu, nie? I mieć medale. Ale fajnie było, no. A indywidualnego medalu z Mistrzostw Świata? Nie mam. Nie masz. Okay. Nie Także mam. jest co zrobić. No to jest chyba jedyna rzecz, co powiedziałam, że jakbym miała indywidualny medal na Mistrzostwach Świata, to mogę zakończyć karierę, bo już chyba wszystkie krążki bym miała, także to już by mnie usatysfakcjonowało i mogę iść i dokarmiać gołębie do parku i łowić bambusem swoim sprzed 20 lat, nie? No, także... Nie. A teraz gdzie są mistrzostwa? Teraz będą w Hiszpanii, Aha, więc okay. tam, gdzie był właśnie złoty medal. To samo? Nie ta sama woda, co z Maćkiem, jak byliśmy właśnie z U20, inna. W ogóle inna chyba jej nie było jeszcze tej wody, bo w ogóle w zeszłym roku Hiszpania w ogóle dużo medali dla Polski przynosi, jak jadą polskie reprezentacje, mimo że to takie nie nasze tereny, takie egzotyczne troszeczkę te wody są. No to przecież Bartek Krzyżak wtedy w 2019 był mistrzem świata i nasza reprezentacja była mistrzem świata. I historia zatoczyła koło, bo właśnie w zeszłym roku Bartek Krzyżak znowu był indywidualnym mistrzem świata w Hiszpanii i również Polska przywiozła w sumie 4 medale, bo 1 złoty, U25 przywiozło drużynowy, złoty indywidualny, srebrny w U20, junior przywiózł i
brązowy drużynowo, także no Polska została obdarowana medalami w Hiszpanii, więc mam nadzieję, że jeżeli będę powołana i uda mi się pojechać, to że równie będzie szczęśliwie, do 3 razy sztuka, nie? A powiedz mi, czy w kadrze liczą się tylko i wyłącznie wyniki, czy charakter zawodnika też ma znaczenie? Generalnie już tak od kilku lat jest, że tak naprawdę no głównie jest to, jak się łowi, jak się przykłada człowiek do tego wszystkiego, pełne zaangażowanie, wyniki. No wiadomo, jak będę 15 w cyklu, to nikt mnie nie powoła, bo ktoś mnie lubi, tak? Tak na dobrą sprawę, że już się to wszystko tak pozmieniało na przestrzeni lat, że z reguły jedzie tam ta pierwsza, piątka, szóstka, w zależności tam od kategorii i jakby klasyfikacji konkretnej. Także w zeszłym roku też jak powoływał trener, ja nie pojechałam z przyczyn prywatnych, po prostu zrezygnowałam, no to pierwszą szóstkę powołał z rocznego cyklu akurat, nie? Także no wszystko ma jakieś podparcie. Wyniki no są podstawą, tak? Na co dzień między sobą dziewczyny rywalizują, na Mistrzostwach Świata no musimy stać się jednością i dzielić się ze sobą wnioskami, wszystkim, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, tak? To już no niezależnie ogólnie, czy się lubimy na co dzień, czy nie, no to tak to jesteśmy jedną drużyną i musimy współpracować po prostu, nie? Także tak to wygląda, no. Tak jeszcze jesteśmy w tym temacie tych mistrzostw świata, to tak powiedz Twoimi oczami takie różnice, takie typowe różnice między takimi zawodami rangi międzynarodowej, a na przykład takim Grand Prix albo Mistrzostwa Polski. No na pewno większy stres, no człowiek poświęca tak naprawdę swój prywatny czas, urlop, wszystko i jest tydzień czasu wyjęty z życia kosztem jakby tych jednych zawodów, bo wiadomo, że jak jedziemy na zawody, nie wiem, okręgowe, kołowe, nawet Grand Prix Polski, no to gdzieś tam też to jest na swój sposób integracja, integrujemy się z ludźmi, z którymi przebywamy i tak dalej, a tam jest czysto, stricte tak naprawdę praca, tak, więc tam nie ma, nie wiem, że sobie siedzisz i nie wiem, opalasz się czy coś, tylko po prostu tam się od rana do nocy zasuwa, całe zaplecze nasze trenerskie, bo tak są osoby do obstawy, do pomocy, to oni po prostu w pocie czoła tam śpią po 3 godziny dosłownie i robią tak, czy robaki, czy zanęty, czy te gliny, jakby pracy jest mnóstwo. Jeśli chodzi moimi oczami, czym to się różni? Po pierwsze, no na pewno uczucie takiego większego prestiżu przede wszystkim, że taka samopoczucie jest zupełnie inne niż do takich zawodów ogólnopolskich czy innej rangi. W ogóle ta presja, że siedzi się koło, nie wiem, Anglika, nie wiem, Włocha jakiegoś dobrego, tak, czy Włoszki, zakładam, no i się musi z tą osobą rywalizować po prostu, tak, i nie ma, że ja jestem gorsza czy coś, no po prostu muszę wyciągnąć jak najlepszy wynik dla reprezentacji, tak, wiadomo, że ludzie to obserwują i jedziemy tam, żeby zdobyć jak najlepszy wynik, no nie zawsze to wychodzi, wiadomo, tak, no bo to są tylko ryby. Dużo jest jakichś tam wypadkowych po drodze, wszystko ma na to wpływ. No i takie to jest w ogóle ciekawe doświadczenie, że na co dzień właśnie z tymi osobami, no niezależnie od kategorii się rywalizuje, tak? Więc się, nie wiem, nie zdradza się taktyki czy coś, słuchaj, ja sypię tak czy coś, a tutaj siadamy wszyscy razem i musimy o tym rozmawiać. Swoje jakieś tam przypuszczenia, dlaczego mają tak. w ogóle ludzie z tym problem, że muszą to rozmawiać, bo gdzieś się słyszało, że nie mówię tu o kadrze typowo tam żeńskiej, tylko że gdzieś się słyszało, że nieraz jest z tym problem, z taką komunikacją. Bo jednak wyniki indywidualne też się liczą, nie? Tak, jest taka presja, że po prostu na ten wynik indywidualny, jeżeli mam być szczera w 100%, to ja na przykład mówię wszystko, jak jest odprawa, to co uważam, nie zawsze ktoś się musi ze mną zgadzać, ale po prostu mówię to, co ja tam uważam, że nie wiem, że to działało tamto czy siamto, ale bardzo często miałam takie przeświadczenie, że ktoś nie był ze mną szczery też, nie? Na odprawie, więc... Bo właśnie tak jak mówię, jeżeli będzie wynik drużynowy, to chcąc, nie chcąc, z reguły jest wynik indywidualny. Tak jak, nie wiem, no było z Kamilą w Serbii na przykład, że drużyna miała brąz, tak? Czyli gdzieś tam jedna połowiła lepiej, druga gorzej, ale ona też miała przy okazji indywidualny medal, bo kadra współpracowała, tak, ze sobą i to też dostajesz informacje od dziewczyn, czy od w ogóle zawodników, w zależności jakiej jesteś reprezentacji. Słuchaj, działa teraz to, czy zrób taki grunt, nie wiem, taka przynęta, tym donęć, więc oszukiwanie
innych dziewczyn, to jest tak jak oszukiwanie siebie trochę, bo potem ty też dostajesz nie to, co trzeba, tak, jakby. Więc, no ale się tego nie zmieni, jakby to są ludzie, z różnymi ludźmi ma się do czynienia i no i tak to właśnie wygląda, nie? A powiedz mi, czy na Mistrzostwach Świata bardziej przegrywa się z rybami, czy z tym, co się dzieje w głowie? Generalnie właśnie wydaje mi się, że i z tym, bo tak na dobrą sprawę to, co się wrzuca do wody, jak się wszystko tam taktycznie rozegra i wszystko, no to jest jedno, ale druga rzecz to też jest stres, bo ja na przykład wiem po sobie, że moje pierwsze zawody właśnie chyba we Francji z kobietami, to ja mówię, Boże, jak mnie boli brzuch i chodzę, tak patrzę na te dziewczyny i tak spotkałam się z wzrokiem z Martą i mówię, Marta, jak mnie brzuch boli, a ona, chcesz stoperan? A ja, no, i tak w sumie to był taki nasz rytuał z tym stoperanem, bo naprawdę to jest tak potężny stres, no bo jakby człowiek chce sam najlepiej wypaść i nie zawieść drużyny jednocześnie, wiadomo, jakby to wszystko ma wpływ i żeby z tym wszystkim się wyrobić, to wszystko dobrze wrzucić, przygotować, pamiętać, nic nie zapomnieć rozłożyć, jakby no teraz to już wiadomo, z wiekiem człowiek nabiera większego doświadczenia, to ma mniejszy ten stres, już jest bardziej taki obyty w tym wszystkim, także myślę, że doświadczony zawodnik przegrywa z rybami, nie z głową, chociaż różnie to jest, bo to wszystko można mieć gorszy dzień i wszystko tak naprawdę. W moim przypadku głowa na pewno zależy też wszystko zależy od tego, jak to wcześniej się odbywa. Wiadomo, cały tydzień tak naprawdę człowiek się stresuje, bo nawet nie wie, czy będzie łowił tak naprawdę, czy jesteś rezerwowym, czy nie jesteś rezerwowym. Więc to już jest stres. To jest bardzo wycieńczające, męczące, bo człowiek się stara jak najlepiej, jednocześnie, żeby podzielić się wszystkimi informacjami z zawodnikami z drużyny i jednocześnie sam chce najlepiej wypadać na tych treningach, bo na tej podstawie są wybierani ludzie do, że tak powiem, do głównego składu na zawody. Więc chyba najbardziej stresujący moment to jest wybieranie tej rezerwy. To jest chyba takie dla mnie na przykład najbardziej stresujące, bo wiadomo, człowiek poświęca tyle gdzieś tam swojego zaangażowania, czasu, też często prywatnych pieniędzy, że no chce łowić jakby w tym głównym składzie. No jakby po to człowiek pracuje i pracował tyle lat i każdy zawodnik, który tam jest, ma takie samo przeświadczenie, że chce łowić, tak? Niezależnie jakby co się dzieje po drodze, to robi wszystko, żeby łowić, ale no nie zawsze ta informacja jest fajna. No ja akurat raz byłam rezerwową na Mistrzostwach Świata z Maćkiem Białdygą, jak byłam we Włoszech, pierwszy raz jak byłam z juniorami, to wtedy byłam pierwszy raz rezerwową, ale to ogólnie ja się nie czułam też, jakby ja byłam przygotowana na to akurat, że będę tą rezerwową, bo odstawałam, więc uważam, że to było właściwe, że wtedy byłam tą rezerwową. Ale w drugi dzień łowiłam, też nie poszło mi najlepiej, pamiętam. Nie obraziłam się z tego tytułu, że byłam tą rezerwową. Wspierałam chłopaków, bo wtedy właśnie to byłam z chłopakami. No z kobietami nie byłam rezerwową i mam nadzieję, że nie będę. Chociaż wiadomo, no jak będę, no to trudno, będzie trzeba się z tym pogodzić. Także chyba to jest najbardziej dla mnie stresujące, bo też by było inaczej, gdyby od początku, w seniorach na przykład to wprowadzili, że pierwsza szóstka jedzie z tej klasyfikacji i szósty wedle klasyfikacji jest rezerwowym. Odgórnie jest wiadomo, że on w pierwszy dzień jest rezerwowym. No jeżeli wiadomo, drużyna stoi tam super, nie wiem jakie oni mają tam dokładnie zasady, ale załóżmy są w pierwszej trójce, no to pewnie nikt nie schodzi, ale jeżeli ktoś jest, drużyna jest piąta, szósta, nie wiem, czwarta i ktoś tam naprawdę zrobi gondolę, przywali, no to wtedy wchodzi ten rezerwowy. I też ta atmosfera jest inna, bo nikt, jakby każdy trenuje nie po to, żeby nałowić byle co i najwięcej, żeby po prostu mieć najlepszy wynik kosztem tego, żeby łowić, tylko skupia się na tym, żeby jak najlepiej przetrenować dany wariant, jednocześnie sprawdzając jakieś inne rzeczy w tym wariancie, które nie mogą przynieść jakiś bezsensowny skutek w ogóle, ale to trzeba sprawdzić. A w momencie, jak my między sobą rywalizujemy i jakby musimy utrzymywać tą presję, że wyciągnąć ten najlepszy wynik, ja wiem, że jakby i tak
konsekwencją tego na zawodach jest jak najlepszy wynik, że tak też trzeba. Niezależnie jaki ma się, że tak powiem, towar czy cokolwiek innego. Ale wydaje mi się, że na pewno by to rozluźniło bardziej atmosferę i wyszło na plus dla kadry, jakichkolwiek, to nie tylko dla kobiet. Tylko też czy ludzie byliby chętni, jakby ktoś odgórnie wiedział, że jest rezerwowym. W seniorach wiedzą i no wiadomo, chłopaki jeżdżą, ale czy w kobietach? Wątpię. Czy kobieta by się od góry zgodziła? Słuchaj, no jedziesz, ale w pierwszy dzień jesteś rezerwową. No nie mam pojęcia. No kobiety, wiadomo jakie bywają kobiety, prawda? Także tego nie wiem po prostu, ale z głową, z rybami, z wieloma czynnikami można przegrać. No stres to jest okropny przeciwnik, no. Zresztą jak w każdej dyscyplinie jakiejkolwiek sportu. A powiedz mi jeszcze, co, jakbyś miał, podam Ci 3 rzeczy i powiedz mi w takiej pierwszej kolejności, co Twoim zdaniem decyduje o sukcesie w reprezentacji? Atmosfera, kapitan czy przygotowanie? To jest ciekawe pytanie w sumie. Myślę, że na pierwszym miejscu ogólnie atmosfera, bo jeżeli nie ma atmosfery, a ktoś jest przygotowany na zicher, to co z tego, jak jest jakiś kwas, więc atmosfera. Na drugim miejscu przygotowanie, bo trzeba być przygotowanym na wszystko i dobrze przygotowanym. Jedzie się raz w roku na takie poważne zawody, znaczy jakby inne też są poważne, ale te są takie poważne i najważniejsze, więc wypada być przygotowanym. A na trzecim miejscu kapitan, bo jeżeli jest dobra atmosfera, no to wiadomo, kapitan jest w tej drużynie, w tej atmosferze, więc to jest już wypadkowa, że no musi być okej, więc dlatego jest na trzecim miejscu. No na pewno atmosfera i przygotowanie. Tak już zmieniając trochę ten temat, wiele osób jak ogląda filmy, kupuje sprzęt, to mimo tego nie łowi. Mówię tutaj o spławiku. Co Twoim zdaniem najczęściej blokuje ludzi w spławiku? Myślę, że to przede wszystkim, że wędkarstwo spławikowe nie dość, że wymaga dużego nakładu finansowego, to też to, że dużo przygotowań. Widzimy teraz to świetnie widać przez ostatnie lata, jak właśnie wędkarstwo federowe się tak rozwinęło, bo de facto idzie się, bierze się, nawija wędkę. Ja sama jakby na metodę tam się zbroję, nie jestem jakimś wirtuozem, w ogóle nie jestem wirtuozem, ale lubię czasami sobie się tak odmurzyć z tą metodą. Nawijam sobie żyłkę, zakładam koszyk, łącznik, haczyk i ja już jestem gotowa na ryby w zasadzie. Potrzebuję foremkę, trochę zanęty i rzucam, tak? A w wędkarstwie spławikowym to nie dość, że trzeba mieć różne rodzaje spławików. Każdy spławik jakieś inne antenki, szklana, metalowa, czy jakaś tam plastikowa, bo to zależy od wody, różny rozkład śrucin, to wszystko jakby jest tyle szczegółów, niuansów, które wpływają gdzieś tam na wynik i na rezultat końcowy, że ludziom się odechciewa, mi się wydaje. No i też, że to jest cholernie drogie. No. I łowi się małe ryby. I łowi się de facto małe ryby, nie? Właśnie no to jest to, nie? No nie zawsze, wiadomo, ale przeważnie, że to nie są jakieś tam ryby po 2 kilo się na co dzień nie łowi, tak? Tylko nie wiem, ryby pośrednio powiedzmy 100 gramów, tak? Powiedzmy, więc... A jakbyś miała przytoczyć taką jedną sytuację, gdzie taka jedna drobna techniczna decyzja zmieniła cały Twój jakby wynik wędkowania. Bo mówimy o tych pierdołach, nie? No na pewno takie rzeczy, właśnie tak, no są takie rzeczy. Na pewno wbrew pozorom rozmiar haczyka. Czasami naprawdę to ma tak kolosalne znaczenie, szczególnie na takich kanałach czy coś, a ja ogólnie nie jestem zwolenniczką małych haczyków, bo nie lubię małych haczyków. Poza tym mi pod paznokieć wchodzą te małe haczyki, ale jakby no już mniejsza z tym, po prostu nie mam zaufania, bo ja sobie mam to w głowie, że Boże, a jak zatnę rybę za kilo, bo się czasami tak stanie i co ja wtedy zrobię, nie? Że no nie zawsze się ją wyjmie. Jakby mniejszy haczyk, no większe ryzyko, że się może teoretycznie spiąć. Więc na pewno haczyk przede wszystkim to kiedyś też jeszcze jak zaczynałam łowić na maczówkę na przykład i łowiłam na stałe, miałam spławik zamontowany tym łącznikiem na stałe, i nie owinęłam go sobie, tego spławika, jak już go wygruntowałam, tylko po prostu wcisnęłam te silikony i tyle. I rzucałam, jakby łowiłam i nic mi nie bierze. No i jak ja tego nie obwiązałam, to mi się to zaczęło przesuwać, więc teoretycznie ja łowiłam nad dnem.
i nic mi nie brało. Więc naprawdę takie szczegóły, a tak jak mówię, metodą się rzuca, ona chcąc nie chcąc spadnie do dna, no nie? Czy tam koszyk federowy, cokolwiek. Jakby nie znam się aż tak na tym, żeby było jasne, ale tutaj i trzeba wygruntować gruntomierzem, trzeba sprawdzić, czy jest muł, czy nie ma mułu, czy jest dno takie, czy jest dołek, czy górka. No jest tyle po prostu wypadkowych, że samo nawet gruntowanie, to ile to jest, jaki to jest procent sukcesu, nie? A ludzie naprawdę, ja czasami się zastanawiam, jak są te zawody kołowe, nawet u nas gdzieś tam w Elblągu, nie mówię, że akurat w moim kole, tylko ogólnie jak tam czasami jestem nad bulwarem i ludzie się rozkładają, oni nie gruntują, nie? Oni tam ustawiają mniej więcej grunt, zarzucają i jest. I jak oni łowią te ryby? Jakby dla mnie to jest taki fenomen, nie? Że jakby ja tutaj bym się spuszczała pewnie, żeby było wygruntowane, wszystko idealnie, a jakby tacy ludzie łowią, nie? To jest niesamowite. Także na pewno w wędkarstwie spławikowym znaczenie ma gramatura spławika, takie błędy, że czasami człowiek łowi za ciężko, mu nie bierze, ustawienie gruntu ma znaczenie, czyli czy się łowi nad dnem, przegruntowane i tak dalej. Są takie szczegóły, że człowiek czasami siedzi, jakby jak już dużo się łowi, to czasami się wpada w taką hipnozę. Ja się na tym złapałam, że siedzę i ja nie czuję takiego czasu, nie? Bo ja ogólnie nie lubię patrzeć na zegarek na zawodach, bo mnie to denerwuje, że ten czas leci, a jakby mi coś na przykład nie idzie. Albo idzie mi, albo kogoś doganiam i ten czas ucieka. Nie lubię patrzeć na zegarek, więc zawsze pytam mojego Bartka, Bartek, która godzina, jak już tam bardzo chcę wiedzieć. I ja na przykład siedzę i na przykład siedzę z tym spławikiem i on do mnie mówi, czemu ty nie zmienisz przynęty, nie? A ja... No bo przecież, mówię, przed chwilą ją założyłam, mówię, nic mi nie bierze, a on, przecież minęło 20 minut na przykład, nie? I człowiek się na tym łapie, że właśnie takie szczegóły mają znaczenie, że człowiek traci czas, gdzie mógłby coś zmienić już dużo, dużo wcześniej i być może by to zaprocentowało, nie? Także to jest taka moja opinia, że rozmiar haczyka, gramatura spławika na trudnych, szczególnie technicznie wodach, grubość żyłki aż tak... No wiadomo, ma znaczenie, ale ja nie mam obsesji na tym punkcie, że muszę łowić na żyłkę 0,0 nic, bo uważam, że nie ma to jakiegoś większego znaczenia, czy łowię na 0,6 czy na 0,8 na przykład, a większy komfort mam na 0,8, bo jest grubsza ta żyłka, zakładam. Także ja nie mam takiej obsesji. No i antenki też, nie? Wbrew pozorom, czy plastikowa, czy metalowa, czy szklana, nie? Na trudnych wodach to ma na pewno znaczenie. A kiedy odległościówka wygrywa styczką? Bardzo często, wbrew pozorom. Dlatego bardzo lubię łowić odległościówką, bo w kobietach poziom łowienia metodą odległościową jest bardzo słaby. W sensie, że mało kobiet łowi na dobrym poziomie, więc jeżeli jest możliwość łowienia na odległościówkę, to jest to bardzo duży handicap, tak wbrew pozorom. Tak naprawdę, no wiadomo, na rzekach jakichś takich szybko płynących to odległościówką się nie połowi, ale tak jak byłam na przykład na Rydzynie w zeszłym roku, to przecież wygrałam tam Grand Prix Polski z odległościówką, tak naprawdę o włos z Asią Drgast, ona też jest bardzo dobrą zawodniczką, w ogóle jest bardzo dobrą zawodniczką, ale też na odległościówkę myślę, że najlepszą w kobietach na tą chwilę i no akurat udało mi się z nią wygrać na tej Rydzynie, też gdzieś tam mi to losowanie sprzyjało. I co? I mimo, że tych ryb niby było tyle, dosyć dużo, to i tak odległościówka wygrała, bo w momencie, jeżeli siedzi, nie wiem, 30 osób i 2 tylko łowią odległościówką, to są tak naprawdę same na łowisku. No jakby to jest logiczne, tak? Aniżeli ci, co wszyscy w jednej linii rzucają. Nie zawsze to działa. Nie zawsze to działa. Jakby czasami te ryby są po prostu pod brzegiem, gdzieś tam dalej ich nie ma, ale jeżeli wie się, że one gdzieś tam mogą być, to z reguły daje to duże profity, łowienie maczem. Szczególnie w kobietach, gdzie, no tak jak mówię, no gdzieś tam już te dziewczyny i tak są bardziej odważne. Coraz więcej łowią tymi odległościówkami, próbują, uczą się. Ale to nie jest to, że nie wiem, startuje nas powiedzmy ta ścisła 20 i 20 kobiet rozłoży maczówkę, a jeżeli nawet rozłoży, to czy ją w ogóle wygruntuje, strzeli jakoś sensownie ten towar i po prostu jakoś będzie próbować łowić. No nie zawsze, nie? Więc wbrew pozorom bardzo często odległościówka wygrywa. Tak naprawdę jak w zeszłym roku łowiliśmy właśnie w drużynie, zdobyliśmy mistrza Polski drużynowego, to
Na Żerańskim wygraliśmy odległościówką, jakby no mój wynik tam był niezbyt. Boże, nie, wróć, to było 2 lata temu. No ale 2 lata temu też wygraliśmy, więc na Żerańskim odległościówka, na Bydgoskim ratowaliśmy się odległościówką, na Rydzynie odległościówką. Jakby no tych wód jest naprawdę sporo, tak wbrew pozorom, gdzie się tej odległościówki używa. Więc zalecam wszystkim wędkarzom spławikowym, którzy już gdzieś tam są na swojej tej drodze, jakoś rozwijają swoją karierę, żeby szlifować tą odległościówkę. Bo bardzo często pomoże się ratować, szczególnie jak ma się gorsze losowanie, gorsze dno, jakieś, nie wiem, chaszcze, cokolwiek, coś w wodzie leży, co utrudnia wędkowanie, to tą odległościówką zawsze idzie się wysunąć i się odratować. Nie mówię, że wygrać, ale chociaż uratować swój wynik końcowy. Patrycja, jesteś kobietą w takim bardzo męskim środowisku, bo wędkarstwo to jednak jest męskie środowisko, kto by nie mówił. Czy wędkarstwo w Polsce jest naprawdę otwarte na kobiety, czy tylko mówi, że tak jest? Jeśli chodzi o środowisko sportowe, to myślę, że nie. Bo tak wbrew pozorom kobiety są problemem. Po pierwsze, ze względów, jeżeli mówimy o takim wędkarstwie sportowym, tak jak ja łowię w Grand Prix Polski, no to kluby, po pierwsze, muszą finansować z reguły te kobiety, no bo kobieta, wiadomo, no chce mieć wszystko płacone, tak, zwroty kosztów jakby za czy dojazd, nocleg i tak dalej, ale w ogóle z kobietami jest ciężko. No a jakby ta kobieta w klubie musi być, żeby klub miał rację bytu, więc łatwiej na pewno byłoby seniorom i juniorom stworzyć nawet takie drużyny, rzucam, 3-osobowe na przykład, gdzie są nawet, mogą być drużyny mieszane, ale że będą głównie faceci, no to im jest łatwiej się dobrać. A tak jak często klub jest, że traci kobietę, bo nie wiem, zachodzi w ciążę, rzucam, nie wiem, po prostu rezygnuje, no to bardzo trudno jest znaleźć kobietę do klubu. Bo kobiet wędkujących na takim jakimś poważniejszym poziomie nie ma aż tak wiele. A jeżeli już są, no to te koszty właśnie przewyższają możliwości i dziewczyny się nie decydują na to, nie? Także uważam, że w środowisku sportowym wędkarstwo kobiece nie jest aż tak pożądane, jakby się mogło wydawać. Mimo że tak naprawdę kobiety na przestrzeni ostatnich lat chyba najwięcej medali przywiozły dla Polski, nie? Na różnych tam zawodach międzynarodowych. Mhm. A powiedz mi, czy musiałaś być kiedykolwiek lepsza, żeby być lepiej traktowana? Lepsza, żeby być lepiej traktowana. No. No to na pewno. Generalnie im... To się wiesz, o co mi chodzi. No jak wchodzisz do tego świata, jesteś takim zupełnym laikiem i tak dalej, no to pewnie trzeba jakoś, no tak jak wiem, w drużynie piłkarskiej, nie? Zaskarbić. Nie, no oczywiście jakby wszystko, cała kariera wędkarska, niezależnie od kategorii, polega na tym, że najlepsze kluby czy osoby, z którymi się obracasz, patrzą na to, jak ty się rozwijasz, więc jeżeli stoisz w miejscu i czekasz, aż ktoś ci poda wszystko na tacy i nie pracujesz nad tym, no to się jakoś tam nie rozwiniesz i nie zaskarbisz sobie właśnie gdzieś tam tych swoich takich, nie będziesz zbierać laurów, ale w momencie, jeżeli pojawiają się pierwsze sukcesy, ty jakoś próbujesz, uczysz się, trenujesz, poświęcasz temu czas, to wiadomo, że idziesz cały czas na szczyt. Tak jak ja zaczynałam od łowienia indywidualnie, a dzisiaj łowię w najlepszym klubie w Polsce tak naprawdę, tak? Który ma najlepsze wyniki, na tą chwilę oczywiście, nie? Więc to wszystko jest efekt ciężkiej pracy. A czy spotkałaś się kiedyś z podważaniem swoich kompetencji? Przez to, że jesteś kobietą? Bardzo często. No oczywiście. Nie musisz rzucać nazwiskami, no ale... Nie, szkoda. Nie. No ogólnie, chociaż teraz już się coraz rzadziej to zdarza. Dawno już nie miałam takiej sytuacji, że ktoś tam, nie wiem, miał jakieś ale, bo jestem kobietą. Aczkolwiek tak, odczuwałam nieraz, szczególnie na zawodach komercyjnych, jak jeszcze byłam taką nastolatką, miałam 16, 17, 18 lat, jeździłam na jakieś zawody takie komercyjne i siedziałam koło zawodników skądinąd utytułowanych na tamten czas, lepszych na pewno znacznie ode mnie, starszych i w ogóle, to czułam taką pogardę w swoją stronę. Jak coś tam ja się nawet zapytałam, nie wiem, rzucam, czy mogą moje końcówki topów wystawiać na pana stanowisko. To takie było coś tam, że jakby kim ja w ogóle jestem i w ogóle nie, że po co ja pytam. Więc tak, były takie sytuacje, a finalnie udało mi się na przykład ograć, nie, taką osobę, więc... No niestety tak jest, ludzie w ogóle są tacy, nie? Zawistni w ogóle. Zresztą jak w każdej dyscyplinie sportowej jest ta rywalizacja i
no, są lepsze osobniki i gorsze osobniki, Tak, nie? tylko tu jest ten problem, że tych jednak mężczyzn jest, nie wiem, pewnie 95%. No tak, jakby no, chociaż i tak myślę, że na przestrzeni właśnie tych lat, osiągnięć, że kobiety też dużo więcej startują w zawodach komercyjnych, więc z mężczyznami uzyskują bardzo dobre wyniki, przy tym zyskały troszkę większy autorytet, że już nie ma takiego, o Jezu, z kim ja siedzę, dobra, wygram z nią, bo nie wiem, bo to jest kobieta, tak? Nie ma już czegoś takiego. Jakby już coraz rzadziej się z tym spotykam, bynajmniej ja, nie wiem jak tam inne dziewczyny, więc się nie wypowiadam za wszystkich. I gdzieś tam ten autorytet jest coraz większy. Też te social media wszystkie, też dużo dziewczyn nagrywa, czy jakieś TikToki, Instagramy, to wszystko, więc to też może się troszeczkę znormalizowało, mi się wydaje, przez to, że to jest bardziej takie powszechne. Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę teraz, czy jesteś na bieżąco, czy oglądasz, ale niestety zmierza to trochę, przynajmniej może u większej części, w kierunku takim, że niekoniecznie wędkarskim. Nie chcę za bardzo tego, wiadomo o co dobra, chodzi. ja wiem o co chodzi, no. Tak, gdzieś tam ja się też często z tym spotykam, jak chcąc nie chcąc przeglądam te social media, że dziewczyny gdzieś tam mają content niby wędkarski, a finalnie jest... Nie szczekaj, wiem, że się oburzasz, bo też jesteś dziewczyną, że nagle jest coś innego, już nie będę wnikać co, jakby, nie będziemy w to wnikać, tylko z drugiej strony nie nagrywałyby tego, gdyby nie miały swoich widzów, nie? Tak mi się wydaje, że no jakby na wszystko jest klient, na dany jakiś tam produkt, jak ja to mówię, nie? Także... No tak, ale czy to potem właśnie nie rodzi problemów w takim właśnie traktowaniu i postrzeganiu, nie? Kobiet w wędkarstwie? Mnie Czy to osobiście nie- to bardzo irytuje, czy to nie? jest Że jakieś tam właśnie... generalizowanie potem. No, troszkę tak jest i mnie to właśnie denerwuje, aczkolwiek no, każdy może robić co chce, w granicach rozsądku oczywiście i nic mi do tego, nie? Jakby widać, że takie rzeczy, nie wiem jak to nazwać, niekonwencjonalne, jak ktoś nagrywa przy okazji tego wędkarstwa, jakieś takie niesmaczne, ja bym to ujęła, mają większy odbiór niż takie zwykłe wędkarstwo, nie? No jakby to trzeba spojrzeć, do czego świat zmierza, a nie jakby stricte generalizować kobiety. Jakby myślę, że w pełni rozumny gdzieś tam człowiek, który rzeczywiście chce oglądać to dla wędkarstwa, no to nie będzie tego oglądał, ale jakby no dużo jest takich panów przesympatycznych, którzy siedzą i po prostu, nie wiem, no są zachwyceni, bo sobie poglądają kobietę, która, nie wiem, no nie będę mówić co robi, ale coś tam robi. Niesmacznego w mojej opinii i oni są po prostu zachwyceni, po prostu wielcy fani, nie? A jak z kolei ktoś nagra normalny film i pokaże, nie wiem, jak zbudować zestaw, to już nie ma to takiej oglądalności, nie? Więc wszystko jest kwestią kontentu. Jeżeli te osoby, dziewczyny czują się z tym dobrze i im się to sprzedaje jakby, bo też słyszę, że dziewczyny mają z tego zarobki, że to nie jest tak, że to jest wiadomo, wszystko za free. No to jeżeli może, no to co ja do tego mam, nie? A jeżeli ktoś to generalizuje, bo dużo ludzi mnie pyta, a co ty o tym myślisz? Widziałaś filmik tej czy tamtej, nie? I jakby no widziałam, no ale co z tego jakby? Co ja na to mogę? Skoro dziewczyna czuje się z tym dobrze i jej to nie przeszkadza, no to jest jej sprawa, tak? Ja się z nią nie utożsamiam, więc mnie to jakby nie dotyczy. Ale tak jest, że przez to trochę ten respekt do kobiet się obniża przez takie sytuacje, nie? W społeczeństwie. A powiedz mi jeszcze, czy twoim zdaniem kobieta w wędkarstwie sportowym musi mieć twardszą psychikę niż mężczyzna? I dlaczego? Myślę, że nie, bo kobiety same w sobie są twardsze od mężczyzn. Powinieneś to wiedzieć. Taki żarcik, no. Nie, no żartuję. Nie sądzę, bo generalnie, chociaż prawda jest taka, że kobiety bardzo łatwo zmanipulować. To też tak jest, że kobieta bardzo łatwo się poddaje emocjom, są bardziej emocjonalne dziewczyny, zresztą jak w każdych innych sytuacjach życiowych niż mężczyźni. Zatem chcąc, nie chcąc, często się denerwują, przeżywają, płaczą nieraz z jakichś tam tytułów, tak, bo kobieta taka jest, bardziej wrażliwa i emocjonalna, ale czy musimy być twardsze? Nie, bo wydaje mi się, że i tak na takim poziomie wysokosportowym kobiety są naprawdę świetnymi zawodniczkami i bardzo często nie odstają, a jakimś dużą różnicą od tych zawodników seniorskich, którzy mają największe jakieś tam osiągnięcia. Więc wszystko się normalizuje, też ten sprzęt, to wszystko jest już tak robione, że nie wiem, wędki nie ważą po 2 kilo, nie? To już taki przenośnia, że kobietom nawet fizycznie łatwiej jest dogonić mężczyzn przy obecnym sprzęcie, jaki powstaje ogólnie, nie?
i tych udogodnieniach, które są. Wiadomo, że gdzieś tam mężczyźni są lepsi, no bo łowią na przykład w spławiku, nie mówię o tam zawodach, o innych dyscyplinach, ale w wędkarstwie spławikowym, no bo wiadomo, mężczyźni łowią 13, my łowimy 11,5 na co dzień, więc ta różnica 1,5 metra niby to nic, ale jest różnica, jak ktoś tak na co dzień nie łowi, aczkolwiek jak kobiety, przede wszystkim dla mnie podstawą w wynikach sportowych jest obłowienie. Jeżeli się dużo łowi i dużo gdzieś tam trenuje, poświęca się temu czasu, jest się w takim cugu wędkarskim, to nie ma to znaczenia, czy się łowi, nie wiem, koło... Zresztą świetnym przykładem jest Ania Grot, która łowi na co dzień z mężczyznami też bardzo często, na klubowych mistrzostwach świata. Nawet chyba w Kluczborku, jak były mistrzostwa świata klubowe, to ona była. I co? I dziewczyna tak naprawdę radzi sobie. Nie wiem, ile ona ma medali mistrzostw świata z kobiet. Akurat chyba ma 4 medale złote. Mistrzostw świata, bardzo utytułowana zawodniczka, bardzo dobra technicznie. I ona na co dzień łowi z mężczyznami. Tak samo, nie wiem, w kobietach rzucam, Ania Roguska, która łowi w tych Robinsonach, Sensosach, tym wszystkim i niejednokroć wygrywa sektory na przykład, tak? I jakby to jest wszystko kwestią zaangażowania, jak ja to mówię. Zaangażowania, przyłożenia i pracy nad tym, jak nad każdym innym sportem. PZW, bo ty jesteś generalnie w strukturach PZW, Tak, nie? tak. Więc PZW to jest taki temat, który to nasze środowisko wędkarskie dzieli. Jedni uważają tak, drudzy tak i tak dalej. Ale jakie ty masz do tego podejście? Ale nie jako Patrycja, tylko jako zawodniczka kadry. Jak oceniasz ten cały taki system sportowy w Polsce? Szczerze, wiele rzeczy... Wiesz, co działa, co najbardziej frustruje, co najbardziej zadowala? Szczerze mówiąc, wiele rzeczy oceniam słabo, wbrew pozorom, chociażby organizację takich zawodów czy coś, bo nie wiem, od czego zacząć w sumie, bo to jest taki temat rzeka. Tak. Jeżeli nie chcę za dużo mówić, no bo wiadomo, jak jesteś w tych strukturach, też nie wiem jak Nie chodzi o to, bo jakby do samego mojego okręgu, w którym jestem, ja złego słowa nie mogę powiedzieć, nie? Ja też jestem w okręgu Elbląg i nieraz spotykam się z wieloma, nie wiem, z Adamem nieraz jak gadam na przykład, to Adam zazdrości nam okręgu, nie? W sensie pod kątem łowisk, ryb i jak to tutaj generalnie sobie tam funkcjonuje, nie? No bo to nie funkcjonuje ale źle. Generalnie okręg Elbląg to właśnie, jeżeli już mówimy o nim, no to jest takim okręgiem, wbrew pozorom takim małym w sumie, w sensie nie ma tu jakichś dużo zawodów jakichś ogólnopolskich czy coś, nie słynie z tego, ale naprawdę samo zarządzanie tym okręgiem, jeśli chodzi o takie działania sportowo-młodzieżowe, to ja nie mogę złego słowa powiedzieć, bo jeżeli rzuca się jakieś pomysły, człowiek jest wysłuchany, nie to, że jest taki beton, że oni mają swoją wizję, swoje przepisy i tak dalej, jakby przepisy wiadomo, ale swoje jakieś zasady, tylko na przykład OKS, czyli Okręgowy Kapitan Sportowy, jest dobierany przez prezesa sportu w sposób taki, żeby ci ludzie pracowali i wnosili dobre rzeczy do okręgu, a nie żeby okręg się zatrzymał czy cofnął, że tak powiem, w rozwoju. Więc czy terminy są ustalane, to wszystko, jak my to widzimy, tak jak teraz rzuciłam hasło, że Mistrzostwa Polski Kobiet w Elblągu, nie? No to na początku było takie, nie wiadomo, czy podołamy i tak dalej, tak, bo to jest duże przedsięwzięcie, ale finalnie jakby wszystko jest konsultowane ze mną. Patrycja, jak ty to widzisz z perspektywy zawodnika? Czego nie powinno być według ciebie, a co powinno być? Co powinniśmy zrobić lepiej niż inne okręgi? No to ja mówię, dla mnie podstawą jest to, że po pierwsze, jakieś sensowne nagrody, tak, bo mało kto wie, że zawody właśnie takie ogólnopolskie, Mistrzostwa Polski są zawodami samofinansującymi się. Często bez nagród. Często bez nagród, bo jakby w tym całym statucie, w tych zasadach PZW jest, że nie jedzie się tam po nagrody, tylko po puchar i dyplom i laur tak zwany zbierać. Ale to wszystko jakby wiadomo. Sami sędziowie, jakie to są koszty, tak? Są ustalone stawki od góry, tak? Wbrew pozorom organizacja zawodów bardzo dużo pieniędzy, że tak powiem, pobiera.
Ale na przykład potrafi do mnie tam Przemek zadzwonić, który jest prezesem do sportu i właśnie mówi: Patrycja, daj znać, jak ty to widzisz, jakie nagrody, na przykład ty wybierz nagrody, bo ty jesteś zawodniczką, ty wiesz, co ludziom jest potrzebne, tak, czy nawet, nie wiem, ktoś to wygra i szybko to spienięży, tak, no bo jakby samych pieniędzy okręg nie może dać, tak, no bo to, nie wiem, to pewnie jakieś kwestie podatkowe, pewnie już się tak, nie pewnie znam, tak, nie, ale mówię, no słuchaj Przemek, ja to widzę tak i tak, dobra, nie ma problemu, to może jeszcze pozyskam jakichś sponsorów czy coś, nie, jakby struktury okręgu Elbląg są naprawdę super. Teraz też rzuciłam pomysł, że zrobię warsztaty wędkarskie dla młodzieży, to tam nie ma problemu. Słuchaj Przemek, nie wiem, i tam Teresa, która jest od młodzieży, mówię, potrzebuję, nie wiem, rzucam 500 zł na jakieś gifty dla dzieci. Nie ma problemu, zamów co uważasz, weź fakturę i my to pokryjemy tak, żeby dzieci po prostu, żeby to było zrobione tak, jak powinno być zrobione. A nie generalnie oni sobie kupią, nie wiem, żyłkę jakąś, która w ogóle, nie wiem, jest do spinningu, a uczymy się o spławiku. No bo często tak jest, nie? Że ludzie wybierają jakieś rzeczy, co są w tych innych okręgach, które no, się nie przydają i takie marnotrawstwo pieniędzy. Tylko to, co się naprawdę przyda. I właśnie Przemek, taka anegdota wam powiem, ostatnio się pyta, no właśnie, jak ja to widzę? A ja mówię, Boże, przede wszystkim, bo nie będę mówić, gdzie tak było, w jakim okręgu, jak były Mistrzostwa Polski jedne, że hymn był puszczony z telefonu. Na, nie wiem, 80 ludzi, którzy stali na przykład, nie? Z telefonu był puszczony hymn. Ja mówię, no przecież to jest tak podniosła chwila. Ja nie byłam wtedy mistrzynią Polski, ale jakbym była osobiście, to byłabym wściekła, no bo dla mnie to jest wstyd. No, zdobywa się taki tytuł z reguły, nie wiem, raz, 2 razy w życiu powiedzmy, tak? Taki, że mistrza Polski, mówię o tym. I ktoś puszcza hymn z telefonu. No ja mówię, no co za siara, nie? Jakby i mówię, to musi być profesjonalnie, nagłośnienie, podium, tak? Jakieś po prostu ta cała oprawa. No to są takie chwile dla tych ludzi, co tam wygrywają, co są, że oni muszą to zapamiętać, nie? I jak... Pamiętają muzykę z telefonu. No ja zapamiętałam muzykę z telefonu, ale to nie jest jakby przyjemne doświadczenie dla mnie, nie? Ja mówię po prostu, no wstyd. Albo nie wiem, nie chcę się organizatorom przenieść nagród pod jakieś inne miejsce, gdzie jest powiedzmy podium coś, bo im się nie chce i stoimy tam, gdzie te nagrody stoją, nie? I nie ma podium. I mistrz Polski stoi na ziemi równo z innymi zawodnikami na przykład, nie? No jest to słabe i dlatego fajnie jest to, że akurat okręg elbląski jest o tyle taki... idzie do przodu, tak mi się wydaje, że stara się robić wszystko tak, żeby to zawodnikom było dobrze, a nie im, tak? Jesteśmy jakby organizacją, takim stowarzyszeniem, które chce dobrze dla wędkarzy. Wiadomo, nie wszystkie decyzje się wszystkim podobają, bo się nie da wszystkim dogodzić, tak? I ja nie mówię, że wszystkie decyzje we wszystkich okręgach i tak dalej są dobre, bo wiadomo, że nie są, ale akurat jeśli chodzi o okręg Elbląg, to uważam, że i tak jesteśmy bardzo dobrym okręgiem, o ile nawet bym może się pokusiła, że najlepszym pod względem takich struktur i tego wszystkiego, żeby się dogadać, chociażby w jakichś tam kwestiach, rzucić pomysł, że słuchajcie, trzeba to zmienić, tamto i tak dalej, to tam nie ma czegoś takiego, że nie ma tego betonu właśnie, o którym ja mówię, tylko po prostu ludzie chcą robić dobre rzeczy dla ludzi, którzy są w tym związku. No i wracając jeszcze do ogólnie wędkarstwa sportowego APZW i takiej organizacji tych zawodów, no to poza tym hymnem z tego telefonu ogólnie rzecz biorąc, no to często też jest tak, że nie wiem, ilekroć musieliśmy czekać, gdzie ja mam 600 km do domu, do godziny 19, bo program nawalił, wyniki nie są policzone, albo tam, nie wiem, waga się zepsuła, albo coś tam, że ja po prostu mówię, Boże, jak to jest możliwe? Jakby są zawody komercyjne, ludzie czasami, nie wiem, 2-3 osoby ogarniają 80 ludzi, a nie, że sędziów jest powiedzmy 20, tylko 2-3 osoby i sprawniej to idzie, i liczą na kartce wyniki, aniżeli ci, co mają te programy, to wszystko i tak dalej, nie? Nie wszystkie przepisy też są fajne, nie ze wszystkimi się zgadzam, no ale jakby to wszystko jest kwestia, jacy ludzie nad tym pracują, tak? Ja nie mam do tego dostępu, więc mogę sobie ponarzekać i jakby nie mam na to wpływu jakiegoś tam większego. Niemniej na pewno w wędkarstwie takim sportowym i PZW na arenie ogólnopolskiej wiele rzeczy jest, tak uważam, do zmiany, nie? Ale to jest moja subiektywna opinia. Oczywiście mogłabym w tym nie startować, bo ktoś może mi powiedzieć, zawody wędkarskie są dobrowolne. No są dobrowolne, owszem, ale też z drugiej strony ci wszyscy działacze, którzy tam są, czy sędziowie i tak dalej, są z naszych pieniędzy, tak, pokrywani. Więc też się od nich wymaga czegoś. Nie to, że oni sobie robią swawolę i
nie chcesz, to nie startuj. No takie coś mi się w ogóle nie podoba, nie? Chociaż jakbym nie chciała, to bym nie startowała. No nie ma innej ligi w Polsce na takim poziomie, żeby po prostu gdzieś indziej startować i mieć jakąś alternatywę na tą chwilę, nie? Patrycja, jesteś konsultantką Press Innovations. Powiedz mi, jak znaleźć balans między byciem ambasadorką marki, a byciem autentycznym sportowcem wędkarzem? Masz z tym problem? Szczerze mówiąc nie, bo generalnie gdzieś tam akurat firma Preston, no miałam do czynienia wcześniej z innymi markami, wiadomo, zanim byłam w Prestonie. Jakby z prywatnych pieniędzy gdzieś tam rodzice bardzo dużo inwestowali we mnie pieniędzy, jak byłam jeszcze dzieckiem, niepełnoletnia, nie uczyłam się tylko, nie pracowałam. Więc tak naprawdę dzięki nim jestem tu, gdzie jestem, w głównej mierze, bo gdyby nie oni, no to cóż, ja bym sama tam uczyniła ze swojej świnki skarbonki, pewnie niewiele. Aczkolwiek jeśli chodzi o bycie konsultantką Prestona, to jest taki sprzęt, że gdzieś tam odkąd pamiętam i gdzieś tam widziałam pierwszy kosz, to wszystko, to sobie tak myślałam właśnie, Boże, fajnie by było być taką konsultantką takiej firmy, więc nie mam z tym problemu. Używam tego sprzętu naprawdę na zawodach, odkąd go mam i odkąd jestem tą konsultantką, na zawodach i międzynarodowych, i zawodach ogólnopolskich, czy jakichś komercyjnych, okręgowych, cokolwiek. Używam. To nie jest tak, że do kamery się mówi, nie, no fajny ten kosz, a siedzę na innym. No zupełnie jakby to tak nie wygląda, tak? Bo ludzie może mają różne przeświadczenia, że się oszukuje widza. W tym przypadku zupełnie tak nie jest. Naprawdę sprzęt Prestona jest, no ma tak wysoki poziom i to wszystko, tą ergonomię, to wszystko, że jakby no nie wyobrażam sobie teraz być w innej marce. Po prostu już się tak przywiązałam do nich. I przede wszystkim to, że też tego sprzętu nie jest jakoś dużo, nie? Że katalog, jakby był katalog, to nie będzie taki, tylko no wszystko jest takie, jest to, co jest potrzebne. I tyle. Nie ma 10 rodzajów koszy i tak dalej. Są powiedzmy 2-3 kosze, tak? Takie sportowe, na których ja siedzę i sobie mogę wybrać, czy chcę na DD30, czy D36 na przykład i tyle. I jakby nie ma, czy to ma takie malowanie, takie, siakie, owakie. To jest właśnie fajne, że to jest wszystko takie zrobione naprawdę na najwyższym poziomie i jednocześnie jest to ekonomia taka, że nie ma się tych gratów nie wiadomo ile, bo nawet nie miałabym gdzie tego trzymać, nie? Niemniej idzie znaleźć ten balans bez problemu, jakby coraz więcej dobrych zawodników jest konsultantami różnych firm i na pewno to pomaga, nie? Bardzo mocno, bo przede wszystkim że ma się jeden sprzęt, jakby jednego można powiedzieć takiego dostawcę tego sprzętu, na którym się łowi i wszystko, więc nie trzeba nie wiadomo ile tych rzeczy sprawdzać. No a w przypadku Prestona, no to ja mam wszystko i naprawdę nie narzekam, no, że tak powiem. Nic mi więcej nie trzeba, oprócz tego Prestona. A powiedz mi, że co w spławiku sprawia Ci nadal taką największą frajdę? Szczerze, ogólnie w wędkarstwie spławikowym nie pamiętam, kiedy byłam na takim... z maczówką byłam prywatnie w zeszłym roku, nie powiem, kilka razy, bo na takim łowieniu tyczką prywatnie to nie pamiętam, kiedy byłam. W wędkarstwie spławikowym dla mnie najważniejsza jest rywalizacja i właśnie te zawody. To jest fajne, to przygotowywanie się, nie? Dużo wcześniej. To czekanie do tych zawodów, do tego terminu, to jakby już klepanie tego urlopu w pracy, nie? Że już człowiek tak czeka na to po prostu, że się spotka też z tymi ludźmi. No i te wyniki, jakby jak to będzie, liczenie tych tabelek, która skończy finalnie w zawodach, jak drużyna skończy. Jakby to jest takie najbardziej dla mnie... najważniejsze jakby i najbardziej sprawia mi to przyjemność. Ta po prostu chęć rywalizacji i ta cała otoczka, która się wokół tego dzieje, nie? Tym bardziej, że jak ma się naprawdę fajną drużynę, dobry klub, to jest przyjemność jechać na takie zawody, nie? Okay. No bo co, bo wy ogólnie jako kobiety, wy prywatnie, tak stricte prywatnie na ryby, to za często chyba nie jeździcie, Znaczy nie? ja ogólnie jeżdżę dosyć sporo, jak na kobietę, uważam. Z tym, że nie ukrywam, że... Bo gdzieś tak słyszałem, że właśnie często to jest Tak. od zawodu do zawodów, nie? Tak, bardzo często tak jest w kobietach, no ale też co się dziwić. Generalnie tak jak są dziewczyny, co mają już rodziny, dzieci, no to też trzeba znaleźć na to czas, nie? Okay. Generalnie, więc no kobieta z reguły zajmuje się, najwięcej obowiązków ma w domu, czy wśród dzieci, a nie mężczyzna, więc to też na pewno ma wpływ. No ja dzieci nie mam jeszcze, mam nadzieję, że kiedyś będę mieć i ktoś mnie zastąpi w mojej pasji, także... No ale to też tak jest, wiecie, że
to wszystko właśnie jest ten czas. Jakby człowiek teraz pracuje, jest już dorosły, jakby ma to życie, to wszystko, nie wiem, samych zawodów ile jest i mistrzostw świata, tak? Powiedzmy są 4 zawody Grand Prix Polski, mistrzostwa Polski, to już jest 10-14 dni urlopu w pracy. Jak ktoś tak jak ja pracuje normalnie i ma ty tam 26 dni urlopu powiedzmy i jeszcze 10 dni na mistrzostwa świata z reguły, bo około tam tylu, powiedzmy, nie wiem, 10-8 dni, no to co mi tam zostanie? A gdzie jakieś wolne jeszcze na jakiś odpoczynek i tak dalej, nie? Więc no z tym łowieniem prywatnie jest trudno, aczkolwiek ja generalnie nie jestem zwolenniczką łowienia na tyczkę, nie lubię jechać na tyczkę, bo po pierwsze ile tych gratów jest, a tak to na przykład jak jadę na maczówkę, czy nawet na metodę, dosyć sporo łowiłam w zeszłym roku, mimo że może nie z najlepszymi rezultatami, no to biorę 1-2 wędki, tak, kosz, nie wiem, podbierak i ruszam, i wiaderko tak naprawdę, więc też mniej tego pakowania tego wszystkiego, a przy łowieniu taką tyczką i stricte takim przygotowaniem sportowym, to jest masa tych gratów, tego zaangażowania, tego wszystkiego, nie? A na łowienie prywatne, czy jest mi to potrzebne? No myślę, że nie. Ale to jest prawda, że ogólnie kobiety na pewno łowią mniej prywatnie niż mężczyźni, ale nie mówię tego o wszystkich kobietach. No ale tak jak mówię, to też jest spowodowane często gdzieś tam sytuacjami prywatnymi, nie? A czy widzisz się w tym sporcie za jakieś dalej za 15-20 lat? 10-15 lat? Szczerze, nie wiem. Okay. Nie wiem, czy siebie widzę. Generalnie na tą chwilę tak. Aczkolwiek też nie wiem, jak będzie, jakby, nie wiem, pojawiła się założenie rodziny, dziecko i tak dalej, tak? Jak się zmieni moje gdzieś tam myślenie względem tego, co teraz. Dla mnie to teraz jest głównie wędkarstwo, tak? Żyje się, jest praca, wędkarstwo i jakby nic więcej, tak? No i pies w tym momencie. Ale jakby, jak będzie dziecko, czy on mi nie zmieni tak, dziecko mi nie wywróci życia, że ja się poświęcę tylko temu dziecku i gdzieś tam zrezygnuję z tego, no też nie jestem w stanie tego powiedzieć, nie? Czyli, dobra, ale jak widzisz siebie, to widzisz siebie dalej w spłowiku? Tak, nie chciałabym zmieniać dyscypliny. Bo jak to generalnie jest? Ty na przykład mogłabyś jako kobieta startować w takim normalnym Grand Prix feederowym? Wydaje mi się, że tak. To tam nie ma podziału. Nie, tam nie Pomimo ma tego, że to jest 100% mężczyzn. To jest Nie. przypadek, tak? Stricte. Wydaje mi się, że mogłabym, dlaczego nie? Okej. Nie interesowałam się tym nigdy, szczerze, ale mogłabym. Ale Bo jakby chodzi o to, że tu w spłowiku sobie jest to mieszane, to Grand Prix, nie? Jakby nie wiem, bo mistrzostwa świata w feederze są na przykład dla kobiet, czy nie? nie słyszałam nigdy o Okej. tym. Karpiowe słyszałam, że są, ale takie stricte karpiowanie, ale feeder nie. I w sumie nie słyszałam o kobiecie, żeby startowała w No feederze. właśnie, dlaczego? No właśnie, dlaczego? Ja nie wiem dlaczego. Może ktoś wie. Nie wiem, bynajmniej ja w federze siebie nie widzę. Nie to, że jakby mam coś do tej dyscypliny, Okej. bo zupełnie nie. Po prostu nie chcę iść za tłumem jak wszyscy też, nie? Jakby teraz jest taka nagonka na tą metodę, na ten feeder, jakby okej, jakby ja to szanuję, że ludzie weszli w to, jest to tak rozpromowywane i przede wszystkim no też tańsze na pewno i mniej tego sprzętu właśnie. Ale nie, no ja po prostu jakby dla mnie spławik to jest jedyna metoda. No tak jak nie wiem, na drużyno chciałbyś mnie zabrać, na spinning, to raz mogę pojechać, ale to na pewno nie będę jakąś tam, nie wiem, nagle spinningi skąd się nie zrobię nawet, rozumiem. nie? A myślisz, że na przykład jest możliwe zorganizowanie w Polsce spławikowych zawodów na wzór na przykład masterclass, które są w metodzie? Gdzie wiesz, płacimy Bardzo bym 3-5 chciała, tysięcy bardzo za bym wpisowe chciała. i mamy, nie wiem, 100 koła, w tym 50 koła w gotówce, 50 koła w nagrodach za pierwsze miejsce. Czy jest to w ogóle realne? Bo na świecie jest, tak? Myślę, Bo w że Anglii tak. chyba jest, tak? W Anglii Myślę, tego- że jest, wytyczkę. tylko nikt się jeszcze chyba nie odważył czegoś takiego zorganizować, bo no to wpisowe niby, nie? Ale z drugiej strony na przestrzeni całego sezonu ile kasy my w to ładujemy prywatnych rzeczy, nie? No same robaki, ile to jest Bo na pieniędzy. przykład ja mam swoje zdanie na temat, myślę, że na przykład w Polsce nie jest, nie? W sensie... Nie uważam. Znaczy, ja ogólnie myślę, ja mam takie przeświadczenie, że ten spławik to w Polsce to tak trochę już Znaczy ogólnie umiera. wymiera, tak. Nie wiem, czy ogólnie, bo na przykład na Wyspach to dalej jest jakby, z tego co przynajmniej ja wiem, że to na Wyspach jest na podium pierwszym miejscu tyczka i dopiero dalej feeder metoda. No nie? ja wiem, ale z drugiej strony Tylko, że oni tą tyczką mają trochę inną, bo oni tam łowią te skarpie, nie karpie, to też troszeczkę inne łowienie też, nie? znaczy ogólnie tak, jeżeli chodzi o takie rekreacyjne wędkarstwo, to wydaje mi się, że mniej jest tego spławika, że bardziej ludzie, nie wiem, wolą kupić wędkę z kołowrotkiem niż bata, rzucam. Ale czy w wędkarstwie sportowym gdzieś tam się to zmniejszyło znacznie?
Myślę, że nie, bo widać to po ilości zawodników startujących. Jest dalej tyle samo jakby, Okej. więc Czyli nie ma problemu, żeby... tak naprawdę jeżeli się płaci wpisowe 500 zł na zawodach Grand Prix Polski i nic się z tego nie ma, tak? No jakby nie ma, w sensie takim, że nie ma też nie wiadomo jakich nagród i tego wszystkiego, że więcej jest strat niż zysków jakby, jeżeli już wygrasz, a z kolei no jest tych zawodów 4, tak? Powiedzmy. No to jest 2000 na jednego zawodnika, a zawodników startuje około 100 w takim dużym Grand Prix Polski. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o to wpisowe, takie duże, to ja osobiście, jeżeli to by było takie przedsięwzięcie zrobione, pomysł był rzucony dużo wcześniej, to ludzie przecież są w stanie sobie uzbierać te pieniądze, tym bardziej, że zawodnicy... Ale myślisz, że byliby chętni? Myślę, że Na tak. przykład, nie wiem, zbierałoby się 120 osób, które by było skłonne wyłożyć takie pieniądze? Słuchaj, jeżeli ludzie, którzy w Grand Prix Polski łowią głównie i domniemam, że w innych dyscyplinach też tak jest, to nie są ludzie, którzy pracują, nie wiem, głównie na jakimś tam etacie, tak jak ja i mają 26 dni urlopu i, że tak powiem, jakąś całą pensję, tylko z reguły są to ludzie, co mają swoje jakieś firmy, biznesy i tak dalej, bo oni mają na to czas, oni muszą mieć na to czas. Szczególnie ci, co dużo po komercjach też jeżdżą, w zawodach komercyjnych, więc jeżeli ktoś by rzucił taką inicjatywę zrobienia takich zawodów, nie wiem, rok, 2 lata z wyprzedzeniem i uprzedził tych ludzi, to ludzie też mają czas sobie uzbierać na to kasę, zobaczyć, jaki w ogóle będzie wydźwięk i wszystko. Jakby, moim zdaniem wszystko da się zorganizować. Czyli według Ciebie nie umiera? Nie. Nie, bo to widać po zawodach właśnie komercyjnych też. Jak są te cykle, czy Robinsona, czy Sensasa, to tam nadal jest mnóstwo chętnych. Więc to nie jest tak, że tam startuje 20 osób. Tylko w finale, nie wiem ile w finale startowało Robinsona, ale domniemam, że nie wiem, ze 100 parę osób, 150. No i tam też jest chyba fajna nagroda, bo jest 30 000 do wygrania z całego cyklu. No to i tak jak na polskie warunki to, No jest, tak, to jest dobra fajne, kasa, tak? Już. Także myślę, że byłoby to w stanie się zorganizować. Tylko pytanie, kto by się tego podjął i gdzie i wszystko, tak? To wiele czynników ma znaczenie jakby w tym wszystkim. Dobra, to by było tyle na dzisiaj. No i super, dziękuję Ci bardzo. A jeszcze na koniec pokażę Wam, bo mam tu zdjęcie właśnie z Hiszpanii, z Mistrzostw Świata. Taką anegdotę. Do tej. Właśnie moje zdjęcie, że robiliśmy takie podarki, jak zostaliśmy mistrzami świata dla trenerów, czyli tam dla Maćka, Arka i tych wszystkich, co z nami byli do pomocy. I każdy dostał to zdjęcie w ramach podziękowań i jest napisane, że piękny jest człowiek robiący coś z pasji. No i właśnie dlatego taka jest prawda, więc piękny jest człowiek robiący coś z pasji, niezależnie jakie ma się hobby. Fajnie jest w tym sobie działać i umilać sobie życie, bo co nam po tej pracy i po tej codzienności, a jakąś odskocznię trzeba mieć. Także to jest taka moja pamiątka właśnie. Medal gdzieś mam schowany, chociaż większość medali i tak oddałam do okręgu, żeby były do pokazywania dla dzieci, dla młodzieży, na jakieś zawody. I pucharów to w ogóle nie mam, jak widzisz, w domu, bo wszystko oddałam do okręgu na młodzież, więc sobie tylko mogą oderwać etykietki i zrobić sobie puchary, bo te puchary są właściwie nowe, nie? Ja nie trzymam, bo to tylko kurz zbiera, więcej sprzątania. Także mi to niepotrzebne, zresztą gdzie to trzymać. No i co? No i to tyle w sumie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, miło było. Tak, również dziękuję. Moim i Państwa gościem była Patrycja Pawlikowska. Dziękuję bardzo. I No piesek. I co? I piesek. Pineczka. Wędkarskie imię nawet ma. Pineczka. Pinka, no. Jak robak. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!